Arkanga, beyond crypto. Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, 27 lutego 2024 roku. Imieniny obchodzą m.in. Auksencja, Auksencjusz, Auksenty, Baldomer, Baldomera, Bazylii, Honoryna, Leander i Sierosława. Dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Pozdrawiamy Suwałki. Pogoda w naszym biurze w Londynie to 1 stopień i zachmurzenie, a w Gdańsku zachmurzenie pełne również i 4 stopnie Celsjusza. Cena KNG na teraz to $2,29, cena Bitcoina to 56 058 dolarów. Obecny numer bloku to 832 235. Do halvingu pozostało nam 7765 bloków, czyli około 57 dni, 16 godzin. Ja nazywam się Kamil Żynda, razem ze mną jest dziś Łukasz Żeligowski. Cześć Kamil. Cześć Łukasz, a to jest 190 odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie nam proszę znać, jak nas słychać, jak nas widać. To jest ważne, żebyśmy się słyszeli i widzieli. No i tutaj clue początkowe programu. Łukaszu, jak nazywa się ósma żona kucharza? Ósma żona. Tak. Brawo. No to Łukaszu, już mówiłem dzisiaj przed tym, mam przyjemność kolejny kwadrans prowadzić, jak mamy wzrosty. Tak. I tutaj ogólnie dzisiejszy znowu wstaje z rana, portfolio puchnie. Także Łukaszu, no co się dzieje? Co się dzieje? No to jest dobre pytanie. Analizy, które oglądałem jeszcze wczoraj, takim późnym popołudniem, można powiedzieć wieczorem, były dosyć takie ostrożne. Była mowa o progu 54, 55, że to są silne opory i nie pokonamy. Tam ktoś się pochwalił, udało się przebić 54, ale super, pewnie znowu wrócimy poniżej, ale to tak już pokazuje, że jest słabość, a tu nagle boom, nie? I mamy naprawdę niesamowite wzrosty. Aktualna cena, właśnie w tej chwili sprawdzam na Kandze, jaki jest kurs, to jest 223 350 zł albo 56 300 dolarów, więc całkiem można powiedzieć, że jakieś punkty zostały zrealizowane. No i co? No, te wszystkie analizy można wyrzucić sobie do kosza. Mamy oczywiście wielką euforię, o tym myślę za chwilkę jeszcze porozmawiamy. To samo z Ethereum, była mowa, czy Ethereum utrzyma $3000, a tutaj proszę bardzo 3230 i również bardzo bardzo wzrosty. Coraz więcej mówi się o ETF-ach, coraz więcej mówi się o Dankunie, który będzie w marcu, w połowie marca, więc poczułem się jak w rejsie w połowie marca, czyli pod koniec, czyli 12. No. Więc dużo jak zwykle informacji. No i panowie od wykresów tutaj przyznaję nie popisali się, chociaż oczywiście każdy będzie widział i słyszał to, co chce. No tak. No to widzę, że sytuacja jest dynamiczna. Cały czas coś się dzieje i mamy tutaj ostatnie tygodnie, no to mamy ostatnie tygodnie, no to Bitcoin i Ethereum opuszczają giełdy w tempie ekspresowym. No właśnie. Też to da się zauważyć, nie? Zaczyna brakować Bitcoina. No na naszych takich mniejszych giełdach te spadki nie są tak bardzo istotne. Coinbase znowu ma minimalne poziomy, jakich nie notował. Za to inni dokupują, nie? Dokupują bardzo agresywnie. 3000 bitcoinów znowu kupione przez MicroStrategy.
Ale kupują? Tak, oni kupują. Ile bitcoinów to jest wystarczająco? Więcej, zawsze więcej. Nie? Można powiedzieć, że to, co Michael Saylor robi z MicroStrategy, to jest coś niesamowitego. Nie tylko pobił S&P, nie tylko pobił samego Bitcoina, ale jego firma zanotowała lepsze wzrosty niż właśnie sam Bitcoin, więc super. No to tutaj oni mają przy 53 000 to już mają prawie 100% z inwestycji, no bo u nich średnia jest tam 30 parę, tak. 30 000. Tak. No w zeszłym tygodniu z giełd netto odeszło 540 milionów dolarów w Bitcoinie, 370 milionów dolarów w Etherze. No właśnie, teraz możemy sobie rozmawiać o tym, co się dzieje takiego i pozwolę sobie tu jak zwykle posłużyć się pewną informacją i już ją pokazuję na ekranie. Nie slajdy, tylko ekran. To jest po prostu zawsze skomplikowana sprawa. Mamy. Tak, zobaczcie, to jest tabelka, która przedstawia, jak wygląda wpływy i odpływy z ETF-ów. No i widzimy, że z GPTC, to jest Grayscale ETF, cały czas mamy odpływy, chociaż one już były dwucyfrowe, potem znowu trzycyfrowe, ale cały czas z jedynką na początku, chociaż tu było blisko dwójki, ale potem 55 milionów odpływu i wczoraj 44 miliony odpływu tylko, ponieważ mieliśmy naprawdę, przedwczoraj 22 miliony odpływu, to jest naprawdę bardzo, bardzo mało i rekordowe wpływy, więc Fidelity ponad 240 milionów dolarów, więc rewelacyjny wynik, na koniec dnia 520 milionów dolarów wpłynęło do funduszy ETF, no i ja takie mam wrażenie, że te fundusze troszeczkę próbują pogrywać na stary sposób z rynkiem, próbują coś tam zmanipulować, ale widzą, że presja jest tak silna. Myślę, że to jest coś, z czym oni jeszcze nigdy nie mieli do czynienia. To ograniczenie podaży jest tak silne, że no nie są w stanie tego jakoś nawet chyba sobie tam wkalkulować albo jeszcze się uczą. 520 milionów dolarów jest prawie 10 tysięcy bitcoinów. 10 tysięcy bitcoinów to oznacza, że to jest ponad prawie 12 razy tyle, ile produkujemy. Więc niesamowity wynik. 900 bitcoinów dziennie. Jeszcze 900 bitcoinów dziennie produkujemy, a tutaj ktoś skupuje jeszcze przez 2 miesiące, dokładnie, więc trzeba się spieszyć. Zobaczcie, 6 miliardów dolarów jest na funduszu BlackRocka, 4,2 miliarda na funduszu Fidelity, 2 kolejne mają po ponad miliardzie, więc naprawdę niezły. ARK ma 1,5 miliarda. Naprawdę bardzo, bardzo dobre wyniki. No i to ssanie tych funduszy jest po prostu olbrzymie. A jak popatrzysz na wykresy retail, czyli tego takiego, jak zwykli ludzie handlują, to się okazuje, że tam cisza. Cisza, totalna cisza. Można powiedzieć, że te 56 tysięcy dolarów, które mamy w tej chwili, to jest zupełne przeciwieństwo tego, co mieliśmy 2 lata temu, czy 3 lata temu, w 2021 roku. Wtedy byliśmy po halvingu, ulica wchodziła, była bardzo agresywna, wtedy już duże zainteresowanie, a jak patrzymy na wykresy zainteresowania hasłami w wyszukiwarkach, czy raporty, które Coinbase zgłasza, jaki jest handel bitcoinem właśnie zwykłych ludzi, to się okazuje, że tam nic się nie dzieje, cisza, spokój, w ogóle wszyscy, jakby nikt tego nie zauważył. Oglądałem jeden wywiad z przedstawicielem takiego stowarzyszenia zarejestrowanych doradców inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych i on mówi, proszę Państwa, to my jesteśmy dużą organizacją. Zanim ta informacja się rozproszy i dotrze do tych ludzi, to mijają tygodnie, jeśli nie miesiące. On mówi, my nawet tutaj nie zaczęliśmy pracy. Nawet nie zaczęliśmy pracy i to dopiero się rusza. On mówi, że taką istotną część doradców, która będzie obeznana z tematem, będzie w stanie doradzić swoim klientom odnośnie Bitcoina, to jest 6 miesięcy. Wow. 6 miesięcy, więc tutaj powiedzmy lipiec, tak? A
wakacje nie są najszczęśliwszym momentem dla rozpoczynania inwestycji, więc naprawdę będzie, myślę, się tutaj dużo działo. Zobaczymy, czy ten wzrost będzie taki dynamiczny od samego początku, czyli ten taki przyspieszony wzrost i ATH już teraz, chociaż tutaj pojawia się coraz więcej głosów, że 200-300 tysięcy dolarów w tym pierwszym strzale to jest tam w ogóle nie ma o czym mówić. No, ciężko oczywiście prorokować, natomiast faktycznie mamy bardzo, bardzo dużo takich sygnałów świadczących o tym, że te wzrosty są nieuniknione. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, my mówimy teraz tylko i wyłącznie to, o czym dokładnie, to co my myślimy, a nie jak będzie, no bo nikt nie ma szklanej kuli, ani my nie jesteśmy doradcami inwestycyjnymi. Faktem jest, że no choćby to portfolio, które założyłem w czerwcu, takie testowe portfolio, pamiętasz? Myślę, że do niego jeszcze wrócimy, bo pokażemy te wyniki, no ale widać wyraźnie, presja na rynku jest niesamowita i tutaj uwaga, zdradzę, że w dalszej części spróbujemy pospekulować przez chwilę, co oprócz Bitcoina, co oprócz Ethereum, na co warto zwrócić uwagę. No tutaj co do tego, co mówisz, co się dzieje na rynku, no to z każdej strony ludzie już tu chyba dociera do nich informacji o kryptowalutach. No, znaleziono ostatnio kopalnię kryptowalut, nawet nie wiem, czy wiesz, w stacji transformatorowej w Głogowie. O, mam. Także ktoś był na tyle inteligentny, że się podłączył do stacji transformatorowej, postawił tam router, bezpieczniki, zabezpieczenia sieci, żeby tam nic mu nie spaliło i odkryli to przy okazji w ogóle. To też rutynowa kontrola. Rutynowa kontrola, sprawdzali stacje transformatorowej i technik jak wszedł do środka, to normalnie oniemiał. No nie napisali, co było kopane, no ale straty na 10 tysięcy złotych to też nie jest jakaś tam mega duża kwota, no ale przeliczyć to na prąd, to trochę tego prądu zużył. Trochę zużyli, ktoś tam sobie pokopał. Faktycznie kopanie staje się coraz bardziej trendy. Mówi się o tym, że państwa zaczynają inwestować w kopalnie kryptowalut. Nie skupują bitcoina na rynku, bo to mogłoby wywołać jakiś może zły efekt, ale zaczynają inwestować w kopanie kryptowalut. Wiemy na pewno, że Rosja bardzo mocno inwestuje w kopanie kryptowalut właśnie po to, żeby móc się rozliczać w kryptowalutach w handlu, no, ale wiem, że potęgą zaczynają się robić Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o kopanie kryptowalut i Chiny cały czas ze swoją tanią energią tutaj wygrywają, ale problemy regulacyjne, to, że tam jednak to wszystko jest robione tak po kryjomu, powoduje, że nie bardzo ten biznes ma się jak rozwinąć. I uwaga, słyszałem ostatnio, że nie tylko Afryka jest bardzo tak intensywnie wykorzystywana przez firmy, które myślą o zakładaniu nowych kopalni, ale Ameryka Południowa, która faktycznie ma bardzo dużo i to zielonej energii, której nie potrafi skonsumować. Te tamy, te elektrownie wodne, które są w Ameryce Południowej, produkują gigantyczne ilości prądu. One produkują ten prąd bez względu na pobór, no i okazuje się, że czasami 1/3 energii idzie po prostu w ziemię. Wow. Także to są olbrzymie ilości, no i teraz tam faktycznie zaczynają być stawiane elektrownie, nie elektrownie, a kopalnie i ten prąd jest wykorzystywany. Można powiedzieć, że tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek dodatkowym zużyciu prądu, no bo to jest prąd, który normalnie poszedłby w ziemię. Nie? Tak. No to tutaj, to ciekawostka, co powiedziałeś właśnie o tym, że 1/3 prądu idzie w gwizdek w momencie, kiedy inne kraje, na przykład Unia Europejska, boryka się z problemami z dostawami energii. Wiesz, borykamy się z problemami energetycznymi tylko i wyłącznie na własne życzenie, no bo to nie jest ekonomicznie uzasadnione, ile płacimy za prąd w tej chwili. To wszystko, co mamy, to jest efekt tego, że jakiś urzędnik stwierdził, że robimy tak, a nie inaczej i nie będziemy już inwestowali w elektrownie węglowe na przykład, a będziemy inwestowali w elektrownie wiatrowe, no bo wypychamy tą produkcję, już zostawmy, czy to jest ok, czy nie, ale ta ideologia mówiąca o tym, o śladzie węglowym, o produkcji dwutlenku węgla, no
mam wrażenie, że cały czas jeszcze pokutuje to, że jak jeżdżę samochodem elektrycznym, to znaczy, że nie produkuje dwutlenku węgla. Nie? Produkuje, oczywiście, że produkuje podczas produkcji niesamowitej ilości dwutlenku węgla, niesamowite ilości wody są zużywane na produkcję samochodów elektrycznych. W ogóle nie mówi się o kosztach utylizacji, o tym, że to, co zostaje z samochodu elektrycznego, baterie to wymagają utylizacji, co nie jest tanim procesem, a oprócz tego ten prąd skąd się bierze. Nie? Więc ten prąd bierze się z elektrowni. Okej, może ja osobiście nie używam elektrowni węglowej, ale sumarycznie patrząc, to i tak produkuje dwutlenek węgla. Nie? To i tak będzie szkodliwe. Można się teraz wspierać bardziej, mniej. No przesuwamy po prostu. W Europie troszeczkę spadnie może produkcja dwutlenku węgla, ale w innych krajach rośnie i to po prostu masakrycznie. Z tego co pamiętam, ostatnie statystyki, w Chinach raz w tygodniu jest otwierana gigantyczna elektrownia węglowa. Co tydzień. No właśnie. I tutaj ta cała, nie może nie pseudoekologia, bo no jestem za jakimś podejściem ekologicznym, ale rzeczywiście to, co się dzieje na przykład z samochodami elektrycznymi, no to jest jakiś żart przecież. No. Te samochody elektryczne są bardzo, tak jak powiedziałeś, już same baterie są problematyczne do utylizacji. Poza tym te samochody są tak projektowane, żeby ta bateria była częścią strukturalną samochodu. I nie da się wymienić. Nie da się wymienić po prostu. Ten samochód później idzie do utylizacji cały, tak? Dokładnie. Tak będzie miał kilka lat. No, zmieniam samochód akurat, no i próbowałem znaleźć na rynku taki normalnym, nie mówię jakimś super ekstrawaganckim, ale samochód to z silnikiem powyżej 2,2 litra, to jest naprawdę, czy 2,4 litra, to jest bardzo ciężko znaleźć, ale udało się 3,3 litra diesel, który pali 6 litrów na 100, więc można. To tutaj można. Prawda? Dobra, słuchajcie, ponieważ mamy dzisiaj bardzo dużo informacji, również z Kangi, zanim będziemy odpowiadali na wasze pytania, bo już widziałem kilka ciekawych pytań i może nie na wszystkie, ale postaramy się na jak najwięcej odpowiedzieć, to chciałem zaprosić Jacka, żeby Jacek nam tutaj powiedział, co się będzie działo w najbliższych dniach na Kandze, bo faktycznie znowu zaczyna się dziać. Że Jacku, proszę, halo Warszawa. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, witam. Słuchajcie, no co się dzieje? Przełamaliśmy techniczną barierę tak zwanego bullrunu, więc zaczyna się robić bardzo, bardzo ciekawie. No i u nas też się dzieje. Jutro bardzo ciekawe AIO, dla tych, którzy nie mieli czasu się zapoznać, zapraszam, mamy na naszym blogu ciekawy artykuł, projekt Bounty Temple, polowany w Azji. Zresztą dla tych, którzy znają trochę rynek, szczególnie rynek gamingowy, to Azja to jest taka kopalnia, gdzie bardzo dużo ciekawych projektów powstaje. No i Bounty Temple, malezyjsko-singapurska platforma, ponieważ to nie jest gra, pojedyncza gra, to jest platforma, która stworzyła taki ekosystem, w którym będzie opublikowanych co najmniej 100 gier, które będą miały taką podwójną ekonomię stablecoina, w którym będą nagrody. Oni rozwiązują pewien problem spadku wartości nagród w grach, co powoduje, że ludzie porzucają jedne gry na korzyść drugich, na rzecz drugich. Natomiast w momencie, w którym istnieje stablecoin, w którym są nagrody, one jest zawsze stały, zawsze ta sama wartość, to napędza popyt na to, żeby grać, szczególnie w tych, powiedzmy, częściach świata, gdzie ludzie grają, aby zarabiać. Token, który jutro trafia na naszą giełdę, to jest token governance, służący do zarządzania całą platformą, no i oczywiście czerpania zysków poprzez stakeowanie. Notabene gracze, którzy będą chcieli grać, będą też stakeując, będą mogli zarabiać swoje nagrody na wyższym poziomie, czyli więcej będą ich otrzymywali. W związku z tym również ten token będzie potrzebny do wymitowania takiego startera do gry, do poszczególnych gier, więc użyteczność tego tokena jest bardzo, bardzo wysoka. Projekt leci pod poziomem zasięgu radarów rynkowych, no bo w tej chwili wszyscy patrzą na Bitcoina, na Ethereum, na te główne kryptowaluty i te mniejsze projekty, one się przebijają pomału, natomiast nieczęsto są dostrzegalne i łatwo jest ominąć okazję. Ja tylko przypomnę, że w 2021 roku pojawiły się takie projekty jak Nakamoto Games czy jak CryoEngine i większość ludzi patrzyła na coś innego.
Dzisiaj sobie plują w brodę. Nakamoto 20 razy od ceny wczesnych zakupów. Creo Engine idzie do góry, pozyskuje kolejnych partnerów. Okazuje się, że mały indonezyjski projekt staje się jednym z dominujących graczy na rynku gamingu blockchainowego, więc nie zawsze ci, którzy biegną z tyłu peletonu, są skazani na pożarcie. Stąd my mamy tą przyjemność, że jutro przedstawiamy naszej społeczności Bounty Temple. A już teraz zapowiem, za tydzień epickie IEO, którego nie warto przegapić, ale nic jeszcze nie powiem, bo to dopiero pojutrze będziemy pomału zdradzać, o co chodzi. Natomiast będzie się działo. Czyli krótko mówiąc, warto kliknąć lubię to, subskrybuj dzwoneczek, bo dzięki temu nie przegapicie informacji o tym, co się dzieje na Canze, a tak jak Jacek mówi, dzieje się bardzo dużo. Sprzedaż tokenów jutrzejszych rusza o godzinie polskiego czasu, o godzinie 12. Nie, o 11 te pakiety gwarantowanych alokacji, które one są rozdzielane w formie aukcji. Pamiętajcie, zazwyczaj między 0,1 a 1 KNG wystarcza, żeby załapać się. To nie jest pewne. Natomiast nie trzeba bidować tysiącami KNG, bo najczęściej wystarczają małe kwoty. Dla tych, którzy chcą mieć ten mechanizm automatycznego zakupu, który jest realizowany przed otwarciem tej drugiej rundy, która jest rundą kto pierwszy, ten lepszy i ona startuje o godzinie 12 jutro. Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, skorzystając z okazji. Upewnijcie się, że macie naszą aplikację w najnowszej wersji. Jeżeli nie macie automatycznej aktualizacji, proponowałbym zaktualizować aplikację i włączyć, zatwierdzić powiadomienia, bo my wysyłamy przypomnienia w postaci takich notyfikacji na telefony dla tych, którzy są zabiegani i często mają problem z zapamiętaniem, że coś ciekawego się dzieje i wysyłamy we wtorki takie przypomnienia dotyczące właśnie środowych IEO, więc wszystkich zachęcamy, żeby trzymać rękę na pulsie. No tak. Aktualizujemy aplikację i zachęcamy każdego do tego, żeby dał nam ocenę w sklepie, czy to w Google, czy w Apple'u. Te oceny są dla nas bardzo, bardzo istotne. One pozwalają też tam się jakoś wypromować, dotrzeć do większej ilości osób, a przecież chodzi o to, żebyśmy jak szerzej dotarli. Teraz, Jacku, mam do Ciebie ostatnie pytanie, którego z Tobą nie uzgodniłem przed spotkaniem. Otóż Super. Dzisiaj wiemy, że zbliża się ten moment, kiedy pojawią się te kryptowaluty, takie perełki, bo Bitcoin i Ether to wiadomo, to jest must have, to wszyscy mają, ale powiedz, Jacku, jeden token, nie jako pewniak, ale na którym ty byś postawił 100 zł, że on faktycznie może zrobi razy 100, a może nawet razy 1000. Jak myślisz, co to może być? No, na pewno musiał być to token, który jeszcze nie jest tradowany, czyli jest dostępny w tak zwanym pre-sale'u, czyli wczesnych zakupach albo na launchpadzie, albo jeszcze nawet w prywatnych rundach, bo tylko one mają de facto tego typu potencjał. Te, które już są w tej chwili na rynku, bardzo często nie mają potencjału na tak wielkie waluacje, znaczy na uzyskanie tak wielkiego mnożnika wartości, chociaż te mniejsze tokeny, ja bym tutaj bardzo wszedł albo w coś z kategorii sztucznej inteligencji, czyli AI albo gamingu, bo kiedy ruszy ta lawina euforycznej hossy, ludzie będą kupowali rzeczy, które rozumieją, rzeczy, które są popularne, które im są bliskie. Ponad połowa ludzi na świecie gra w gry, albo okazjonalnie w poczekalni u dentysty, albo w autobusie, albo nałogowo godzinami. Stąd gaming jest niezwykle popularny i ma niezwykły potencjał. Ja bym szukał czegoś takiego właśnie jak wspomniany Nakamoto, to jest może Outlanders, który był ostatnio u nas. Ja tutaj uważam, że może być bardzo, bardzo dobry wynik, więc ja bym stawiał w tej kategorii na jakiś taki token, którym się już mówi, ale jeszcze go nie ma na giełdzie. Okej, rozumiem, więc podsumowując, szukamy takich perełek razy 1000, to raczej szukamy na launchpadach, gdzie może się coś udać, chociaż bądźmy świadomi tego, że to nie jest tak, że każdy projekt, który jest na launchpadzie, zanotuje takie wzrosty, więc
badajmy projekt, badajmy przed podjęciem decyzji, nawet za 100 zł. Nawet za 100 zł sprawdźmy dokładnie, co to za projekt, czy warto w niego wejść, posłuchajmy, co się o nim mówi, ale nie tylko co się mówi, ale sprawdźmy stronę, sprawdźmy team, poczytajmy, czy sami rozumiemy, skąd ewentualne zyski mogą być. Bardzo dziękuję, Jacku. Dziękuję bardzo. Że jutrzejsze IEO jak zwykle skończy się wielkim sukcesem, ale z tego co wiem, to nie jest to jedyne IEO, które będziemy mieli w tym tygodniu, tak, Kamil. Co jeszcze nas czeka? W piątek czeka nas IEO projektu eCompNet, który zajmuje się, no właśnie a propos już tego kopania, no bo tutaj powiedzieliśmy o tych kopalniach w stacji transformatorowej, no chłopaki robią to trochę bardziej profesjonalnie, znaczy dużo bardziej profesjonalnie, bo stawiają całe parki maszyn do kopania kryptowaluty Chia. No, czyli czy mają tam algorytmy sztucznej inteligencji? Prawdopodobnie tak. No, oczywiście. Tak. Więc sztuczna inteligencja, kopanie, wszystko to, co jest takie popularne. W piątek. Tak, w piątek o godzinie 11 zaczyna się IEO, także zapraszamy. To będzie druga runda. Pierwsza była private sale, tak jak powiedział Jacek, no już tutaj jakiś czas temu się odbyła. To teraz będą 4 rundy kolejne u nas. Pierwsza zaczyna się w piątek, także zapraszamy. No Informacja o tym projekcie dzisiaj będzie, także będziecie mogli się wszystkiego dowiedzieć. Warto, jeszcze raz powtórzę, warto subskrybować, dzwoneczek, polubić, zapisać się do naszych social mediów, bo to nie tylko pomaga nam dotrzeć, ale jest do większej ilości osób i walczyć z algorytmami, ale pomaga Wam być na bieżąco z tym, co się dzieje na Kandze i nie przegapić takich okazji, bo a nuż widelec jutrzejsze IEO, albo to piątkowe, albo to tajemnicze w przyszłym tygodniu, może się okazać tym strzałem w dziesiątkę. Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem, dawno to było, prawie 20 lat temu, z jednym z funduszy inwestycyjnych, który mówił o tym, że warto, pytałem się, jak oni inwestują w startupy, jak to jest, że im się to opłaca, że te startupy takie olbrzymie kwoty wkładają, a przecież tak dużo tych startupów no jednak upada. On mówi, słuchaj, to jest tylko kwestia liczb. Inwestujesz w 100 projektów, tak. 20 projektów, wyjdzie tam na zero albo może z delikatnym plusem, także sfinansują połowę nam tamtych inwestycji, ale ten jeden z tych 100 powoduje, że całość zarabia razy 3, razy 4, razy 5 i to jest to, na czym oni zarabiają, czyli po prostu liczba zainwestowanych, więc nie polecam, to jest moja rekomendacja prywatna. Ja uważam, że należy dywersyfikować, jeżeli chodzi o te projekty takie w tym wczesnym stadium, inwestować w te projekty, które możemy, nieduże kwoty, które jak stracimy, to trudno, a już się uda. Zresztą wiem, Kamil, że ty również próbowałeś na jednej z platform, nazwy której nie wymienię, zainwestowałeś w jakieś, mogę powiedzieć, śmieciowe tokeny? Śmieciowe, no bo to taka platforma, gdzie bardzo, używam jej od dłuższego czasu i tam dokupowałem sobie jeszcze w poprzednich hoście właśnie jakieś takie... W hoście poprzednio, oczywiście, na górce, kiedy miałbym idzie dokupować, No tak. I zacząłem dokupować wtedy, no i moje portfolio było w tragicznym stanie, tam próbowałem jeszcze jakiś DCA, żeby to podnieść mniej więcej, ale straciłem w ogóle nadzieję, no i na początku tego roku było minus 60% miałem na tym portfolio, czyli katastrofa ogólnie. Dzisiaj z rana to było minus 10%. No to słuchaj, to już niedługo, a hossa dopiero przed nami, żeby wytrzymać. No to wiecie, to jest strategia inwestycyjna, która zadziałała w 2000 roku w bańce dotcomów. Wtedy była bardzo podobna sytuacja. Tych dotcomowych firm powstawało tysiące praktycznie. Tak? Wszystko, co miało końcówkę .com, dostawało razy 10. Razy 10. Silicon Valley inwestowało w co się dało. No i z tych projektów, jak nie patrzeć, dotcomowych, które powstały w tamtym okresie, zostało kilku graczy. Takich jak na przykład Amazon. Wystarczyło mieć w portfolio takiego Amazona, kupić go za kilka dolarów, parę akcji. Przytrzymać. No i przytrzymać do tej pory. I myślę, że ta strategia zadziałała wtedy z racji tego, to co powiedziałeś właśnie, czyli kupujemy bardzo dużą ilość projektów za małą kwotę, no i liczymy na to, że jakaś tam perełka wyskoczy razy 100, razy 1000, razy 10 tysięcy. No ja nie wiem, jakie jest przybicie w stosunku do początkowej wartości Amazona z 2000 roku, no ale podejrzewam, że to są też niezłe wartości. Tysięcy pewnie procent. Tylko że czekamy 20 lat, tutaj w krypto może to być trochę szybciej. Chociaż rynek krypto też już ma 15 lat, zwróć uwagę. No tak, to prawda, ale jakbyś kupił 15 lat temu.
Jakbyś wykopał sobie 100 bitcoinów w ciągu wieczoru. No właśnie. Pytanie Ninja spyta się, czy chcę przesłać moje ETH z Ledgera na giełdę Kanga przez sieć Ethereum. Jeśli je wyślę za pośrednictwem tej sieci, to czy zostaną one zaksięgowane na moim koncie giełdowym? Z góry dziękuję za odpowiedź. Ninja, dziękuję bardzo, że dziękujesz, ale oczywiście, że tak. Pamiętaj, wchodzisz w portfel, depozyty, wybierasz walutę ETH, sieć Ethereum i tam masz adres, na który powinieneś dokonać wpłaty. Sprawdź kilka razy ten adres, podając go w Ledgerze. Jednym z rozwiązań takich dobrych jest przesłać najpierw jakąś mniejszą część. Ja wiem, że to oznacza podwójny koszt transferu, no ale lepiej stracić troszeczkę i upewnić się, że jest wszystko dobrze, niż stracić dużo. Już kiedyś w swojej karierze miałem okazję współpracować z jakimiś ludźmi, którzy mieli przesłać nam USDT. To była opłata akurat za prace software'owe, mało związane z samymi kryptowalutami i ktoś, kto przesyłał, pomylił adres docelowy z adresem kontraktu i przesłał USDT na adres kontraktu. No i się zrobiło. Poszło, tak, dokładnie. Tak, dokładnie tak. Z tej okazji, no to warto wspomnieć, żebyście, jak już wysyłacie, sprawdzali nie tylko, no bo tak się przyjęło, że się sprawdza kilka cyfr końcowych adresu. 4 pierwsze, 4 ostatnie. Ale najlepiej jeszcze sprawdzić 4 w środku. Bo tutaj wiem, że właśnie hakerzy są coraz bardziej sprytni, już potrafią dopasowywać adresy tak, że te ostatnie cyfry są bardzo podobne, a ludzkie oko jest zawodne, my sprawdzamy i po prostu nasz mózg dopasowuje nam to, co chcemy zobaczyć, także możemy ominąć te parę cyfr, które są ważne, także lepiej środek, koniec i początek sprawdzić. Tak? Tutaj zwracam uwagę na to, jak zapobiegliwi byli twórcy kryptowalut, bo tworząc numery kont, czyli adresy, zastosowano specjalną metodę kodowania, tak żeby te adresy, które widzimy, nie zawierały niejednoznacznych znaków. Czyli podam przykład, no bardzo wiele osób myli literkę 0 z literką O, w związku z czym w adresie Ethereum nie występują one dwie, występuje tylko jedna, a jak ktoś da odwrotną, to można automatycznie zamienić na właściwą. To samo dotyczy na przykład małej literki L, cyfry 1 i dużej litery I, które są niesamowicie podobne, czy 8 i duża literka B. Także to jest bardzo, bardzo zapobiegliwa rzecz. Te litery, które widzimy, to nie są przypadkowo dobierane, to nie są wszystkie dostępne, to jest specjalnie dobrany zestaw znaków. To taki mały hint. Tutaj dodatkowe pytanie od Bartosza, który pyta się, czy tokeny, które miały niedawno u Was Launchpad, będą kiedyś listowane na giełdzie Kanga. Ja mogę powiedzieć, że w większości wypadków tak. Zwróć uwagę na nasze informacje. My zawsze informujemy, czy dany projekt i kiedy będzie miał listing uruchomiony na Kandze i można powiedzieć, że zawsze te informacje są prawdziwe. Jeżeli piszemy, że będzie listing, to znaczy, że będzie. Natomiast czasami może być tak, że jakiś projekt jeszcze nie przewiduje listingu na Kandze, ale po jakimś czasie decyduje się na ten listing i dlatego warto być na bieżąco z naszymi newsami, warto zaglądać na Telegram, na nasze social media, bo tam zawsze te informacje pojawiają się z odpowiednim wyprzedzeniem. A jeszcze tak zadałeś pytanie, w sumie tak przypomniałem, wypadnie mi z głowy, o token, w który warto zainwestować, który ma dobre fundamenty. Mam taki jeden w głowie. Dajesz, Kamil. KNG. Aha, okej, dobra. Nie chcemy tutaj mówić o samym tokenie KNG, natomiast co ciekawe, chcę Wam teraz pokazać jeden z takich tokenów, który w mojej ocenie wygląda interesująco. Otóż zobaczcie sami, to będzie wykres, który pokazuje całą historię notowania tego tokena. Może pokażę tak, żeby nie było widać, co to za token, nie? O, tak, już mam. Muszę ustawić i proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie widać za bardzo. Zrobić. Powiedzcie, co za token. Co to za token? Jak widać, fatalnie, ale wystarczy, że przełączymy sobie skalę na logarytmiczną, czyli nie liniową, która tutaj bardzo łatwo jest zaburzona przez dynamiczny wzrost, który miał miejsce w 2021 roku, ale jak łączymy sobie logarytmiczną, to nagle widzimy pewien wzorzec, pewien pattern, jak to mówią mistrzowie od Painta i
Linijek i kresek. Tak, i teraz można się zastanawiać, czy historia się powtórzy, czy będziemy mieli powtórkę z historii i jakiś dramatyczny wzrost. Tutaj zwracam uwagę. Zainteresowałeś mnie, powiem Ci bardzo. Mieliśmy wzrost z 0,0023, czy tam 2,03 do ceny prawie 20 razy większej. Teraz pytanie, czy ten rajd się powtórzy. Zbliżamy się do halvingu. Tutaj dosyć mocno te wzrosty są połączone z halvingiem. Dla tych, którzy są zainteresowani, co to za coin, no to oczywiście mówię o Dodge'u. Dodge, który był dosyć mocno pompowany w poprzednich historiach. Ciekawe, czy historia się powtórzy. No, wykres jest szalenie interesujący, wyraźnie schodkowy. No tutaj ewidentnie wygląda na to, że jesteśmy w przededniu kolejnego stopnia. Prawda? Ja pamiętam, jak w 2015 roku kopaliśmy bitcoiny, to zobaczcie, ten Dodge kosztował tam 4,09, 3,01, to myśmy dawali w ramach takiego prezentu na przykład 30 000 Dogecoinów, które były warte wtedy no tam $30, nie? Czy coś takiego. No a w tej chwili to jest całkiem solidna kwota, więc warto się zastanowić, czy na pewno warto takie niespodziewane prezenty od razu spieniężać. Więc jak widzicie, ciekawy wykres. Można oczywiście, nie zachęcam w żadnym wypadku, tylko pokazuję, że są perełki. Z jednej strony, tak jak Jacek mówi, te perełki są na pewno ukryte w tych projektach, które dopiero wchodzą na rynek, które dopiero pojawiają się. Tutaj mamy bardzo często sytuację, że te wzrosty będą, trzeba być dosyć czujnym, żeby móc wykorzystać takie wzrosty, ale są takie okazje, a z drugiej strony no, są też takie projekty, które mogą mieć ciekawe wzrosty. I uwaga, pokażę teraz drugi projekt, który zanotował bardzo ciekawą historię w tej chwili. To są ostatnie dni, już pokazuję wykres. Muszę również powiększyć go, żeby nie było tak od razu widać, o czym mówię. Zobaczcie, co się działo, gdy Bitcoin zaczął mocno rosnąć. Tak niektórzy mogą powiedzieć, Bitcoin rośnie i ta waluta również poleciała do góry, ale uwaga, to nie do końca tak jest. To nie do końca tak jest. Tutaj mieliśmy dramatyczny wzrost. W ciągu jednego dnia, można powiedzieć, 7,40 do ponad $11. Nawet tam były nawet 11,3, więc bardzo duży wzrost. Cóż to za coin? No kurczę, adres na górze widać. Żadna tajemnica. Przecież chciałem tutaj być cwany. Dobra, Uniswap. Tak, Uniswap, oczywiście. Uniswap token, który jest używany przez platformę zdecentralizowanej giełdy, największą platformę zdecentralizowaną, i ten projekt ogłosił ostatnio bardzo ciekawy news. Otóż powiedział, że wprowadza, to jest na razie proposal, czyli propozycja wprowadzenia nowej funkcjonalności, zrobienia tego, żeby można było stejkować ten token i otrzymywać część profitów, które są generowane przez tą platformę. Skądś znam ten mechanizm, gdzieś mi się obiło o uszy, że taki mechanizm działa, tak. Całkiem dobrze. Na jakiejś giełdzie, nie? Jest taka jedna giełda. Jest taka jedna giełda, tak. Pomarańczowo-czarny kolor. Tak, no więc tutaj panowie poszli w nasze ślady i ogłosili tego typu pomysł. Faktycznie można powiedzieć, że to bardzo, bardzo pobudziło rynek. No i proszę bardzo, są wzrosty. Ciekawe jakie będą, no bo jednak te zdecentralizowane giełdy mają bardzo dużą popularność. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba $250 milionów dziennego obrotu jest na Uniswapie, więc całkiem dobrze. No i tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek istotnych zakłamaniach, to jest rzeczywisty ruch. Jak się popatrzy na fee, które jest pobierane za działanie na tej platformie, no to się okazuje, że to fee to jest drugie fee pod względem wielkości. Pierwsze fee to jest Ethereum, ilość fee dziennie pobierana, a drugie to jest Uniswap, trzeci jest Bitcoin. Czyli można powiedzieć, że jest się czym podzielić. Całkiem solidna pula
do podzielenia. Może to jest jeden z tych projektów, którym warto się zainteresować. No Uniswap to w ogóle to jest jeden właśnie z tych projektów, które dały zarobić bardzo dużo na początku, bo to była chyba jedna z pierwszych, nie wiem, pewnie nie pierwsza zdecentralizowana giełd, ale wiem, że oni zaczęli w taki sposób, że otworzyli tą giełdę, dawali ludziom tradować i po jakimś czasie powiedzieli, że chcą wynagrodzić tych użytkowników, którzy byli z nimi od początku. I ci, którzy przeprowadzili tam jakieś trady na samym początku działania Uniswapa, dostali tych tokenów opór, naprawdę nie pamiętam jakiej ilości i one były wtedy bardzo mało warte. Są ciekaw, ile ich sprzedali. No ale w tym momencie, no to podejrzewam, że jak ktoś dostał te tokeny na samym początku z Uniswapa, to ma kilkadziesiąt tysięcy dolarów. One dostawali ich po prostu ilości hurtowe i czekali, jeszcze cena po prostu podskoczy, tak? No a wyskoczyła do takich poziomów później, że sam się zastanawiałem, czy nie dokupić. No jak tak. już poszło do góry oczywiście, nie? To jest ten moment, pamiętajcie, tak działa ulica, to nie jest pejoratywne określenie, tu bardziej chodzi po prostu o to, że te osoby, które nie siedzą w temacie, które usłyszą i widzą nagle jakieś możliwości zarobków, oni wchodzą na chwilę, najczęściej to nie są długoterminowi inwestorzy, ale powodują faktycznie bardzo duże wzrosty, tak widzieliśmy podczas poprzedniej hossy i wcześniejszej hossy, za każdym razem, gdy można powiedzieć taki wskaźnik Google'a, gdy poszukiwanie tych słów kluczowych, kryptowaluty, Bitcoin, Ethereum osiągało swoje szczyty, to były to momenty, kiedy mieliśmy faktycznie wielką hossę, no a teraz cały czas szorujemy po dnie, można powiedzieć zainteresowanie jest zerowe, tak. Więc to jest dobrze dla Was, bo skoro Wy jesteście tutaj z nami, no to znaczy, że już jesteście w pociągu, już siedliście, nie martwicie się o swoje miejsce w tym składzie. Patrzę w tej chwili na pytania jeszcze. Jejku. Jest trochę tych pytań. Jest trochę pytań, ale jeszcze zanim przejdziemy, ja może pokażę nasz ulubiony wykres. Może nie wykres, a arkusz. Pamiętacie mistrz arkuszy, guru Google Docsa i formuł kalkulacyjnych, nasz oczywiście światowej sławy wróżbita, może nie, ale Spreadsheet Guru przygotował taki specjalny arkusz kalkulacyjny, który jest dostępny dla każdego z Was. Otóż popatrzcie, co na tym arkuszu możemy zobaczyć. To jest arkusz, który bada, co by było, gdybyśmy inwestowali w systemie DCA, czyli cały czas kupujemy za $1 od początku danego roku do dzisiaj. Jakie mamy efekty? No i się okazuje, zobaczcie, że już Bitcoin 24%, jakbyśmy w tym roku zaczęli po $1, to byśmy zarobili 24%. Ethereum przebiło Bitcoina 29%. Litecoin wyszedł na plus, czyli mamy 3%, no a złoto 0,5%. Akcje Microsoftu, mimo hossy, która aktualnie panuje, minus 4,5%, czy Apple prawie minus 17%, więc całkiem dobre wyniki dają nam krypto. Jak popatrzymy sobie na podsumowanie, to tylko 94 dni były w historii świata, gdy Bitcoin kosztował więcej niż dzisiaj, więc warto myśleć o takim kupowaniu. Jak wiecie, ja jestem fanem takiego systematycznego kupowania. Uważam, że to jest jedyny słuszny sposób dla takich osób, które mają po prostu słabą głowę, słabe nerwy. Ja nie potrafię, ja zawsze kupuję na górce, sprzedaję na dołku i to nie działa. Taki trade. Im dłużej analizuję to wszystko, co się dzieje, to mam wrażenie, że najlepszym rozwiązaniem byłoby kupić kilka lat temu, zapomnieć i do tego wrócić teraz. Bo to, z której strony nie spojrzę, to żadnych dobrych ruchów nigdy nie wykonałem chyba na krypto takich tradingowych, oprócz tego, że po prostu kupiłem, czekałem i pewnego momentu już dochodzę, tam jest kilkaset procent. Tak? No, dobrze. Co do w ogóle jeszcze tak powiedziałeś o akcjach tutaj Apple'a i Microsoftu, to bardzo ciekawa sytuacja jest z rynkiem takim tradycyjnym w ogóle amerykańskim. Bo tam wszyscy mówią, że to taki stabilny, że tradycyjne finanse, tam nie ma co się przyjmować, żadnego ryzyka. No tam są takie wzrosty i spadki, bo ja tam mam też pakiet, taki koszyk inwestycyjny spółek amerykańskich, no to jak widzę na przykład, jest taka spółka Taiwan Semiconductor, ja o niej często wspominam, bo dla mnie to jest jakiś fenomen. W zeszłym roku oni byli na minusie
20%. W tym roku, nie wiem, minęło kilka miesięcy, 6 miesięcy może od tamtego czasu, są 35% na plusie i to jest spółka z kapitalizacją setek miliardów dolarów. Czyli można. No można. I Tesla, Apple, Microsoft, Meta, polecam zobaczyć Metę, co się stało z Metą w ostatni rok, chyba z 80% do przodu, także wzrosty, które są teraz, to też trochę jest niepokojące według mnie, bo zaczyna chyba się robić jakaś bańka. Taka... No właśnie, i to jest to, o czym zaczyna się coraz częściej mówić głośno, że takie intensywne wzrosty to jest jednak niepokojące. Myślę, że ci, którzy oglądają nas już od dłuższego czasu, to wiedzą, że my jesteśmy bardzo ostrożni w dawaniu jakichś takich jednoznacznych sądów, ale faktycznie wydaje się, że coś złego się dzieje. Jeden z ciekawych wywiadów, który też oglądałem na temat właśnie tego, co się dzieje z dolarem, tam zwrócono uwagę na to, że po prostu mamy niesamowity cały czas dodruk dolara. Ta ilość tych dolarów pompowanych w gospodarkę światową, bo nie mówimy o samej gospodarce amerykańskiej, tylko światowej, jest tak olbrzymia, tak gigantyczna, że to musi w którymś momencie się odbić. No i się okaże, że po prostu te wartości względne, no bo ten S&P czy ceny akcji są wyrażane w dolarach, może się okazać, że one faktycznie poszybują w kosmos, zresztą tak samo jak Bitcoin czy Ethereum, ponieważ sam dolar straci swoją wartość nabywczą. Na razie kryptowaluty wygrywają. Pamiętajcie, że kryptowalut mało kto może dodrukować. W większości wypadków, tak jak w Bitcoinie, nikt. Chociaż, i to jest, uwaga, spoiler alert, zapraszam na najbliższy No Comment. W tą sobotę o godzinie 19 będzie kolejny odcinek No Comment, na którym między innymi porozmawiamy o tym, co się może złego stać z Bitcoinem i jakie są zagrożenia na tym rynku, co może się wydarzyć, a nie jest zbyt fajne. I to będzie jeden z tematów najbliższego No Comment. Zapraszam do obejrzenia i muszę pokazać ten tutaj komentarz. Intens się pyta, kiedy Polkadot na Kanzę? Otóż proszę bardzo, wiemy, że będzie. Nie podawaliśmy dokładnych terminów, ponieważ cały czas trwają prace, a z deweloperami to jest tak, że zawsze mówią, że wszystko da się zrobić, tylko potem się okazuje, że nie jest łatwo. Można powiedzieć, że z informatykami jak z budowlańcami. Będzie pan zadowolony. No ale generalnie pracujemy. Zerknij proszę na nasz wpis na blogu, na którym opowiadamy o Kanze 2.0 i tam przedstawiamy cały kalendarz wdrożeń. I ja mogę powiedzieć, że daty, które tam są podane, to są daty graniczne i zakładam, że może uda nam się was zaskoczyć i może będzie tylko lepiej. Tak, no tutaj jeszcze a propos już jak jesteśmy przy Bitcoinie, przy którym cały czas jesteśmy w sumie, no to tutaj w ostatnich tygodniach znowu wychodzi sytuacja naszego kochanego Craiga Wrighta, który udaje Satoshiego cały czas. No tutaj złapali go na pewnych kłamstwach podczas przesłuchania prowadzonego przez Cryptocurrency Open Patents Alliance, gdzie są prawnicy, którzy reprezentują deweloperów Bitcoina. No to nam zaczęli zadawać pytania Craigowi Wrightowi na temat jego sytuacji, że on dalej twierdzi, że jest Satoshim. No i złapali go na kłamstwie, że zmienił white paper Bitcoina, który przedłożył do sądu kilka lat temu, tam jak zaczęła się ta rozprawa. No i praktycznie udowadniają mu, że już oszukuje, tak, że to już myślę, że będą z tego jeszcze jakieś konsekwencje karne, może nie, ale no zobaczymy. No w każdym razie Wright utrzymuje cały czas, że jest Satoshim. Wszyscy mówią, że nie jest Satoshim. Także... to jest... Nawet nie wiem, co się dzieje w tym momencie z tym jego tokenem Bitcoin Cash Satoshi Vision ABC. Ja już nie wiem, który to był w ogóle, bo tych tokenów tam się w pewnym momencie narobiło, wiesz. No, to jest jeden z ciekawych tematów, bo przypomnę już znowu jakiś historyczny materiał, może uda wam się go łatwo odnaleźć, jak rozmawialiśmy na temat tego, co się działo w tamtym okresie, gdy były te forki Bitcoina i coś, co zostało opisane w bardzo ciekawej książce Block Size Wars. Bardzo polecam, jeżeli ktoś przeczyta po angielsku, polecam tą książkę, jakieś takie kulisy, no i oczywiście jedna z możliwych wizji tam jest opisanych, jak to świat finansów próbował wpłynąć na świat krypto i spowodować, żeby dostosować to krypto do swoich potrzeb. Nie udało się.
to taki spoiler, nie udało się, Bitcoin został jednak niezmieniony, no i tutaj na razie wygrywamy, na razie jesteśmy niepokonani, dajemy radę, ale czy uda nam się to cały czas, to zobaczymy. No ciekawe, no tutaj jeszcze a propos właśnie, bo tu cały czas się dzieją właśnie jakieś rzeczy związane z ujawnieniem Satoshiego, ujawnieniem tych informacji, kto to był, jak to powstawało, no to w tym momencie parę ciekawych rzeczy się ujawniły, no tutaj 23 lutego korespondencję z Satoshim Nakamoto opublikował jego współpracownik Matti Malmi, to jest 120 stron wiadomości, no i możemy tam się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy. Między innymi tego, że Satoshi nie spodziewał się, że tak dużą ilość prądu będzie pobierała o kopanie kryptowalut, no, Bitcoina przede wszystkim. No i tutaj ogólnie jest smaczkiem największym w tym wszystkim jest to, że to nie Satoshi wymyślił pojęcie kryptowaluty. A kto? No to tutaj jest... Już ci mówię, nie mogę tutaj tego w tym momencie znaleźć. Pojawiła się wcześniej B-Money, taka kryptowaluta, która spełniała wtedy założenia kryptowalut. No i ogólnie przyznaje Satoshi, że to nie on był wtedy autorem tego pojęcia. Okej. Dla tych, którzy lubią ciekawe różne informacje, takie spiskowe teorie dziejów, pytanie, kim jest Satoshi Nakamoto. Nie wiem, czy pamiętasz, Sławek przez bardzo długi okres czasu, nie wiem, czy cały czas, był wyznawcą teorii, że to Hal Finney był... Chyba to jest najbardziej popularna teoria. Najbardziej popularna teoria, tak. Prawda? A teraz, proszę bardzo, słuchajcie, nie wiem, czy to jest fake, czy to nie jest fake. Proszę bardzo, pokazuję wam... Elon Musk miał być przecież też Satoshi. I FBI, i KGB, i CIA, FSB. Kto nie miał być? Ja nawet słyszałem, że Polacy to wymyślili. Jak odkryli Amerykę, niedawno się okazało, to i zaraz okaże, że Bitcoina zrobili. Słuchajcie, chcę wam pokazać, oczywiście walczę z martwą naturą komputerów. Chcę wam pokazać pewien bardzo ciekawy screen. Otóż zobaczcie. Otóż ktoś stwierdził, że jak napiszemy Satoshi Nakamoto i podzielimy na odpowiednie znaczki w języku japońskim, w katakanie lub hiraganie, to się okazuje, że mamy te znaczki, które są w środkowym rzędzie. Jeżeli ktoś zna japoński, proszę potwierdźcie, że to jest dobre i prawdziwe. I teraz jeżeli te znaczki spróbujemy odcyfrować, tak jakby były zapisane łacińskimi literami, czyli ten pierwszy znaczek to jest litera H, drugi to jest litera A, potem L, potem mamy niby takie stylizowane F i literkę I, literka N, E i Y. Się okazuje, że mamy hasło Hal Finney. Przypadek? No właśnie, dajcie znać, co o tym myślicie, czy ta teoria jest wiarygodna. Ja postaram się za tydzień powiedzieć, bo mam w głowie kogoś, kto pomoże mi to zweryfikować, kogoś, kto zna japoński doskonale i będzie w stanie nam tutaj podpowiedzieć, czy to tłumaczenie to faktycznie ma rację bytu, czy to jest coś ponaciągał. Zaintrygowałeś mnie trochę tym, no bo to chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to jest możliwe, no bo w sumie tyle kombinacji językowych jest na świecie, tyle kombinacji zapisów, zawsze się da coś dopasować. To tak jak z tymi rozmiarami piramid, że to wskazuje jakieś odległości, no ale tych... Oj, uważaj. No, wiem, ale tu można sobie jakby dokładać różnych wartości, które będą nam spełniać założenia, tylko po to, żeby jakby naszą tezę wzmocnić, tak? Okej, słuchaj, Kamil, ostatnio tematów mamy dużo, widzę tych komentarzy, kurczę, chciałbym je... Czekaj, tylko jedna jeszcze rzecz, bo później zapomnę o tym. Podatek Belki. No mają zmodyfikować. Zmienić, tak. Ale jak? No mają zmodyfikować tak, no to jest propozycja, tak, że będzie dotyczył tylko inwestycji wyższych niż 100 000 i trwających krócej niż rok. No i to byłoby okej. To byłoby okej. Tak, ja uważam, że w ogóle ograniczenie czasowe dla tych podatków inwestycyjnego jest jak najbardziej słuszne, gdzie mówimy o tym, zdania są podzielone, czy bycie spekulantem jest złe. Tu wiem, że są różne teorie. Spekulant to jest osoba, która krótkoterminowo kupuje i sprzedaje i próbuje zarobić na tym pieniądze. Uważam, że
jak kupuję krótkoterminowo, to na przykład inflacja mnie nie dotyczy, nie? Bo to jest, nie mam tego efektu. No ale jeżeli kupuję i trzymam coś długo, no to zaczyna się okazywać, tak jak jest w przypadku lokat bankowych, Tak. że inflacja jest większa albo prawie porównywalna z oprocentowaniem tych lokat bankowych, a ja jeszcze od tego zysku muszę zapłacić 19. Tak, 19% podatków, wtedy się okazuje, że w ogóle jest bez sensu trzymać środki na kontach oszczędnościowych, na lokatach, a pamiętajmy jednak, że to oszczędzanie jest właściwą postawą, a nie ciągłe wydawanie. Oczywiście mówię w tej chwili o nas, o ludziach, a nie o rządzących, no bo rządzący to by chcieli, żebyśmy jak najwięcej kupowali, bo oni wtedy jak najwięcej podatków będą mieli z tego, ale dla nas najlepsze jest jednak oszczędzanie, no i nie wolno, uważam, że to jest po prostu niemoralne w taki sposób karać. Ograniczenie typu rok wydaje się właściwe, tym bardziej, że na przykład w Niemczech to działa od samego początku. Dokładnie. Jeżeli przez rok mam zainwestowane w coś środki, to nie płacę podatku od zysków, więc zwracam uwagę, że ten pomysł jest dobry. Wiem, że kilka partii politycznych mówiło wprost o jego zniesieniu. No, jeżeli ten projekt był w jednym ze 100 punktów Koalicji Obywatelskiej, no to liczę na to, że chociaż ten jeden punkt zostanie spełniony. No minęło już 100 dni, ale wybaczam, jeżeli uda im się to dowieść, to będzie, będzie dobrze. Tak, w sumie tak. No tutaj jeszcze, wiesz, no, żyjemy w kraju, w którym możesz kupić mieszkanie za 1 000 000 złotych, sprzedać z zyskiem i nie płacisz podatku od zysków kapitałowych. Nie płacisz. No jeżeli trzymasz odpowiednio długo to mieszkanie. Tak. Ale jak już kupisz akcję no za 200 zł, to musisz zapłacić. No, słuchajcie, to jeszcze jedna informacja, może dwie informacje o Skangi. Jutro rusza staking, zapisy na staking OPL, nie, jutro rusza staking OPLN-ów na 30 dni. Pożyczka, uwaga, nagroda wynosi gwarantowane 10% skali roku, minimum 50 zł, maksymalnie 10 000. Możecie się już przygotowywać do tego stakingu. To jest jedna z tych okazji, które na krótki czas pozwala zdobyć jakiś dodatkowy dochód pasywny, ale chciałem powiedzieć, że wygląda na to, i teraz będzie mała niespodzianka dla tych wszystkich, którzy nas oglądają na żywo, a warto nas oglądać na żywo. Otóż słuchajcie, wiemy, że karty te podarunkowe, przedpłacone karty Visa i Mastercard to jest bardzo ciekawy temat. Pamiętajcie, że tam ten element związany z KYC jest bardzo ograniczony, no bo te karty kupujemy zwykle nie dla siebie, a dla kogoś innego i tutaj nie ma weryfikacji takiej rzeczywistej, twardej osoby, której darujemy tą kartę, no bo co to za prezent by był, ale dostaliśmy informację, że te karty nie działają na przykład na Allegro. Działają w sklepach, działają przy płatnościach zbliżeniowych, można zapłacić nimi w sklepach takich stacjonarnych bez żadnego problemu. Nie słyszałem, żeby jakiś sklep odrzucił, ale usłyszałem informację, że została taka karta odrzucona przez Allegro. No i zadziałaliśmy i proszę bardzo, okazało się, że możemy wprowadzić specjalne karty podarunkowe dedykowane dla platformy Allegro. I tutaj nominały są od 20 do 1500 zł. I teraz pokażę Wam, chcę Wam opisać, jak działa ten cały proces. Tak. Otóż na razie przeprowadzamy cały czas testy. Chcemy mieć jak największą grupę testową, żeby wiedzieć, że wszystko działa, więc prosimy o kontakt z naszym supportem, powiedzenie, jaką kwotę chcemy przekazać na kartę podarunkową. Mówię, jakie to są kwoty. 20, 25 zł, 50, 100, 200, 250, 300, 500, 1000 i 1500 zł, takie na sztywno. I tyle OPLN-ów taką kwotą możemy zasilić kartę. Na razie mamy promocję w postaci takiej, że 1500 zł, jeżeli przeznaczymy, to 1500 zł będzie dostępne na karcie Allegro. I mamy tutaj bardzo prosty mechanizm. Otóż po zgłoszeniu się do Customer Service, przelaniu środków otrzymamy link, który służy do aktywacji takiej karty i teraz Wam pokażę, jak wygląda aktywacja takiej karty. Mam nadzieję, że zadziała, to jest live test. Więc zawsze może coś się tutaj Zawsze pojawić. się może coś wydarzyć, ale zwróćcie uwagę, jak prosty i szybki ten test jest. Otóż ja tutaj mam kod, który dostaję również mailem, muszę go wprowadzić. Szybko sobie go tutaj wprowadzę. Mam nadzieję, że nikt mnie nie ubiegnie. Proszę, żebyście mnie nie ubiegali, bo tu chodzi tylko o prezentację. Jejku, zniknęło mi to okienko. No, po prostu już mam.
Dobra, prowadzam kod. Nie jestem... nie, za szybko. Za szybko. Tu skopiowany kod i wracamy do okienka. Ale przynajmniej widać, że jest live. Tak, jest live. Zweryfikowałem tak na szybko. Tutaj robię kod, robię submit i proszę bardzo. Karty. I otrzymałem kartę o wartości 20 zł. Mam świadomość, że może ktoś być szybki i tą kartę wykorzystać, ale mamy dostępną kartę. No i proszę bardzo, ci, którzy są szybcy, mogą wykorzystać tenże kod i zrobić sobie zniżkę o 20 zł na zakup na Allegro. Takie to jest proste, takie przyjemne. Jak widzicie, weryfikacja KYC nie była potrzebna, wystarczyło tylko i wyłącznie podać odpowiednie linki i możemy komuś sprezentować taki kod. Prezent zawsze się przydaje, święta idą, niektórzy nie wiedzą, co schować do jajeczka, czy tam do skarpety. Nie wiem, kto jak lubi, to niech tak robi. Natomiast mamy... No już Chemia napisał, że jest pierwszy, także już nie wiem, czy jeszcze są środki jakieś. Może nie być. To ciekawa sytuacja, właśnie kilka lat temu widziałem, jak Szczepan Mentyn prowadził śniadanie z Bitcoinem. Też oni pokazali jakąś taką kartę i chcieli sprawdzić, jak szybko znikną środki. W ogóle chyba pokazali tylko tą kartę i jak sprawdzili w komputerze, to już nie było. O mamo. Także to było po prostu kilka sekund. Tak? No myślę, że tutaj jak jeszcze zostały jakieś środki, to już na pewno ich tam za chwilę nie będzie. Okej, dobrze. To jest to, co chciałem... Łukaszu, czwarty kwadrans mija. Tak, właśnie. Jeszcze konkurs. Przygotuj się do ogłoszenia wyników konkursu. Ja szybko przypominam, żeby wziąć udział w konkursie, który jest skierowany do tych wszystkich, którzy mają wiedzę, umiejętności, potrafią wyłapywać wzorce i po prostu wiedzą, jak używać flamastrów, linijek, mazaków, fali Eliota i tym podobnych rzeczy i są w stanie wyliczyć dokładnie, jaka będzie cena Bitcoina za tydzień o godzinie 9 na rynku Bitcoin do USDT na Kanzę. Tych wszystkich zachęcamy do tego, żeby stanęli w szranki, pokazali, że są najlepsi, najdokładniejsi i napisali teraz komentarz, #kwadrans z Kangą 191 i podali cenę, jaką uważają, że będzie za tydzień, jaka będzie wynosiła w samych dolarach, bez centów. Ta osoba, która będzie najbliższa prawdy, która będzie najlepsza, pokaże najlepsze umiejętności, ta wygrywa nagrodę. Nie można się pomylić o więcej niż $25. Nagroda wynosi 10% łapek w górę w tokenach KNG, czyli za 100 łapek w górę dajemy 10 tokenów KNG, jak będzie 1000 łapek w górę, to 100 tokenów KNG. Jeżeli nie zmieścimy się w widełkach, to nagroda przechodzi na następny tydzień i jest tak zwana kumulacja. Tak jest. Proszę bardzo, Kamilu, powiedz, jak wygląda wynik? Czy był ktoś tak sprytny, tak dobry w tych obliczeniach, że przewidział cenę? Właśnie werble i nikt nie był. No proszę, taki... No właśnie, kumulacja, tak jak powiedziałeś, przychodzi na przyszły tydzień 61,2 KNG, Nieźle. 612 łapek w górę poprzednim odcinkiem, dobra robota. Słuchajcie, zapraszamy do większej ilości łapek, większa nagroda dla was. No w przyszłym tygodniu będzie kumulacja wtedy. No to już taka niezła będzie, nie? Bo to Będzie będzie niezła. ponad na pewno 100 kang, to już jest całkiem spora nagroda. Warto poświęcić więc parę minut na te obliczenia, na to, żeby zaprognozować, zobaczyć co i jak. Na komentarze czekamy do końca środy. Do końca środy. Czyli cały do końca dzisiejszy dzień, cały lutego. dzisiejszy dzień i do końca środy. No, cena była $55 929 i 98 centów. Nikt nie trafił. Patrzę, jakie są prognozy tak na teraz. Patrzę 51 000, 56, 53, 56, 61. Słuchajcie. Zachowawczy bardzo. Ja powiem tak, zachowawczy. 63. To jest mój... To może tutaj się zabawimy też we wróżbitów, co? No nie, ale to strzeliłem z głowy. 63? 63. No zobaczymy. No presja jest bardzo silna, zakupy się zaczynają. Ja mam cały czas wrażenie, że te fundusze, one tam próbują manipulować tą ceną, a to się okazuje, że się nie da, że ludzie nie chcą sprzedawać tych bitcoinów. Wiesz, że tutaj jeszcze, tak jak powiedziałeś, no, w handlu detalicznym jeszcze bitcoin no nie wszedł tutaj na salony w tej hoście, że tak powiem. Ja nie wiem, czy to nie jest jakby sprawczość właśnie tych funduszy inwestycyjnych, które potrzebują skupić. Cisza w ogóle, nikt nic nie mówi, w mediach w sumie za dużo tematu się nie porusza, ale jak oni już skupią i zakumulują, to poleci. No to myślę, że wtedy to już
każdy taksówkarz, każda pani w sklepie, w salonie fryzjerskim będzie pytała, co ten bitcoin, jak ten bitcoin, czy tu kupować już, to wtedy będzie sygnał. Pamiętajcie, jak wszyscy o tym mówią, jak pani w sklepie będzie was pytać o to, czy warto kupić bitcoina, to już znaczy, że trzeba się zastanawiać wtedy, czy już nie sprzedać. No, słuchaj, to ja szybko pokażę wam wykres bitcoina, bo to warto, myślę, zobaczyć, jak to wygląda. Ostatni wykres, który dzisiaj prezentuję. Zobaczcie wykres bitcoina, ja go sobie zamienię na skalę logarytmiczną, tak żebyśmy widzieli dokładnie, to jest praktycznie cała historia od 2014 roku. Zawęzimy ją sobie do ostatniej hossy, czyli powiedzmy od 2020 roku. No i co? Idziemy do góry. No słuchajcie, w ciągu roku, czy roku z kawałeczkiem, wzrośliśmy prawie 4 razy. Nie? Tak, prawie 4 to jest całkiem dobry wynik. I my ciągle czekamy na hossę, nie? A my cały czas czekamy na hossę. Tak. Kryptodegeneraci. Ktoś to jeszcze jedna rzecz, której chcielibyśmy wspomnieć, no to oczywiście mamy na naszej stronie Kanga Shop, do której zapraszamy. Bardzo fajne nowe rzeczy pojawiają się praktycznie codziennie. No i tutaj jedna rzecz, która weszła teraz do sprzedaży, no to bilety na NBX w maju. Na NBX-ie też pewnie będziemy. Oczywiście. Jeszcze tutaj ogłosimy w jakim zakresie, ale będziemy na pewno, także bilety można kupić oczywiście ze zniżką naszą, także zapraszamy bardzo serdecznie. Wcześniej oczywiście w kwietniu wielka konferencja w Paryżu, później konferencja jedna w Dubaju, druga w Dubaju, to wszystko kwiecień. Będziemy tam obecni, jeżeli ktoś z was może być, to zapraszamy, przybijcie piątkę, chcemy się spotykać z ludźmi, chcemy być jak najbardziej otwarci, chcemy od was słyszeć komentarze, chcemy słyszeć nawet te trudne komentarze, a może nawet bym powiedział je przede wszystkim. Przede wszystkim no, musimy wiedzieć, co jest złego, żeby móc się poprawić, no bo najgorsze, co może być, jak tutaj masz kółko wzajemnej adoracji, wszyscy się klepią po plecach i mówią, jak jest fajnie. No, myślę, że problemy i sprawy do załatwienia bardziej motywują do rozwoju i to napędza rozwój, problemy, a nie komfort. Tak, zdecydowanie. Intens się pyta, jaki jest kod do zniżki. Podejrzewam, że już zniżki nie ma, została wzięta. Przez chwilę na ekranie się pojawił i z tego co wiem już została wykorzystana, ktoś zrobił zakupy o 20 zł taniej na Allegro. Zobaczcie, jakie to proste, bez żadnego problemu możemy taką kartę podarunkową komuś dać i dokonać zakupu, nie musimy iść do kantoru, wymieniać, robić jakieś KYC, przelewów bankowych, wszystko możemy zrobić w bardzo prosty sposób. No i teraz tak, patrzę, co tu ktoś napisał. Krzysztof pisze, że kolejny kwadrat z Kanga bez Sławka i nie ma komu czytać naszych pytań w komentarzach. To prawda, no trochę komentarzy przeczytaliśmy, ale nie mogę powiedzieć, że w ogóle nie jesteśmy tak dobrzy jak Sławek. Sławku brakuje. Sławek jest niezastąpiony, wiadomo. Dzisiaj niestety nie mógł być. Niestety nie udało się, ale za tydzień na pewno będzie. No i najbliższy no comment o godzinie 19. Tak jest. W najbliższą sobotę. Łapki w górę, subskrypcja, dzwoneczek, zapiszcie się na nasz Telegram, zapiszcie się na nasz social media, Instagram, TikTok, Facebook, jesteśmy wszędzie. Niedługo zajrzycie do lodówki, a tam wyskoczy Kanga. Może tak być. No dobra. Dobra, dziękujemy Łukaszu, bardzo. To jakie hasło na koniec bojowe? Ojej, no ja nie mogę inaczej, no ja muszę, Bitcoin ciągle królem, BCK, uważam, że to jest to, co pomaga faktycznie niektórym wyjść z problemów finansowych. Ta inwestycja w Bitcoina będzie zawsze dobra, to jest kwestia tylko ile czasu musimy poczekać, bo pamiętajcie, te 50 000, które teraz mamy, czy nawet 60, to wcale nie będzie wysoka kwota, jak popatrzymy z perspektywy 4 czy 6 lat. Tak. To nie jest tak, jeżeli popatrzymy sobie na cenę Bitcoina sprzed 6 lat, jeżeli ktoś kupował tam, tak jak ja, kupował za $1000 Bitcoina, który spadł do 900 albo do 800 i plusy w brodę, że czemu kupiłem za $1000, no to myślę, że i tak nie jest to zły ruch, i tak opłacało się kupić nawet za ten 1000, a nawet jakbym kupił za 2. No, wiesz, żałuję, że nie kupiłem więcej. Ja zacząłem więcej, kupować, jak był po 12. No. I ogólnie byłem załamany, jak już zacząłem wszystko lecieć, że te 12 to nigdy do tego nie wróci. Później koledzy moi kupowali po 20, spotykałem się z nimi i mówię, Boże, wtopiłem, co ja mam robić? Mówię, trzymaj, nie sprzedawaj, tylko trzymaj, tak?
i oni załamani, że po 20 kupili, na pewno na tym nie zarobił. To ja kupię od nich po 25. No ja to bym chętnie nawet po 30 mógł. No dobra, to 35. 40 nawet. Będziemy szli w górę, tylko nie ponad kurs Bitcoina. Dobra. A teraz zobacz, parę tygodni temu Bitcoin był po $39 000 i się zastanawialiśmy, czy to dobry moment, żeby kupować. Ja to jeszcze wczoraj myślałem, czy by nie kupować i dzisiaj chyba myślę, że czas kupić, bo poszło do góry w końcu, nie? Tak, dokładnie. No aktualna, patrzę szybko, jaka jest aktualna cena Bitcoina na Kanzę, tak żebyśmy tutaj zakończyli ceną. Aktualną mamy 224 730 zł, czyli $56 629 za jednego Bitcoina i $3246 za Ethereum. $1000 w ciągu kwadransa poszło. Dobra, kończymy dzisiejszy... Żywaj odważnie. Łokik, brawo, bardzo dobre hasło. Pamiętajcie, używajmy tych haseł w komentarzach. Hashtag Łokik, hashtag BCK. Hashtag Kanga na fali. To już stało się ikoniczne. Dzięki właśnie wam, dziękujemy za to bardzo. Dobra, dzięki Łukasz. Dzięki Kamil. Dziękujemy wam wszystkim, do zobaczenia. Cześć. Hej.